Była jesień 1974 roku, kiedy grupa pasjonatów Volkswagena pod przywództwem Antona Konrada i Alfonsa Löwenberga postanowiła stworzyć w tajemnicy przed zarządem projekt sportowego Golfa. Nic nie powiedzieli zarządowi, gmerali we własnych garażach, wymieniali się potajemnie dokumentacją i tak na początku 1975 roku powstało to, czyli Golf GTI pierwszej generacji, przy czym pierwotnie nazywało się to Sport Golf. Kiedy przedstawili projekt zarządowi, zarząd popatrzył i powiedział: to nie ma to się nie sprzeda. Odechce się wam tej dekadencji, ruszać się szybko! Na co komu głośny, twardy, rodzinny samochód. Ale powiedzieli: dobra, róbcie 5000 egzemplarzy. Czemu tylko 5000? Bo po pierwsze, księgowi policzyli, że wówczas się to zgodzi na papierze i w tabelkach. I zwróci im się zastosowanie choćby tutaj wtrysku mechanicznego Boscha, który był zamontowany do silnika Audi 1.6. Ponieważ 5000 egzemplarzy wystarczyło do tego, żeby samochód dostał homologację i mógł startować w wyścigach samochodów turystycznych w Niemczech. Więc pokazano samochód szerszej publiczności w 1975 roku, a publiczność powiedziała: Der GTI GTI became a wurde legend. zur Legende. Red striped. o tego tam trzeba było. I wiecie, ile sprzedali? Musieli się przeprosić z liczbą 5000 i tej pierwszej generacji wyprodukowali prawie 500 000, ponieważ takim powodzeniem cieszyło się to auto. A do tej pory wszystkich Golfów GTI powstało 2,5 miliona. A my dzisiaj mamy wersję absolutnie wyjątkową tego samochodu, bo taką, która ma uczcić 50-lecie GTI. Oto on, wyjątkowy, w wyjątkowym i jedynym słusznym do tego samochodu kolorze Golf GTI Edition 50 albo Edition 50, jak powiedzieliby Niemcy. Najmocniejszy Golf GTI w historii. Zacznijmy od złych informacji. Na przestrzeni ostatnich 50 lat Golf nam nieco przytył. No dobra, przytył, bo pierwszy ważył niespełna 800 kg, a tutaj, tak jak na niego patrzycie, mamy już około 1400 kg, więc przybyło mu aż 600 kg. Ale tutaj przybyło mu trzykrotnie więcej koni mechanicznych, bo to, co wyróżnia przede wszystkim wersję GTI Edition 50 od wszystkich innych Golfów GTI, to jest moc. W podstawie w GTI mamy 265 koni mechanicznych, w Club Sporcie mamy 300 koni mechanicznych, a tutaj to wszystko ma 325 koni mechanicznych. Pierwsze GTI miało ich 110. Jak to osiągnięto? Oczywiście, każdy powie sterownik silnika, łatwo jest to podkręcić wszystko, ale nie do końca, ponieważ o ile seryjnie mamy turbosprężarkę Garretta, to tutaj mamy zupełnie inne turbo, które dosyć wcześnie wstaje, bo 420 Nm już pojawia nam się przy 2000 obrotów. To długo się ciągnie i dzięki temu na turbosprężarce Continentala wygenerowano te 330 koni i 420 Nm. To oczywiście przełożyło się na osiągi 5,3 sekundy do setki, czyli 0,3 sekundy szybciej niż Club Sport i prawie tam około 0,6-0,7 szybciej niż zwykła wersja GTI. A skoro przy zwykłym GTI jesteśmy, to zapraszamy Was na findcar.pl, platformę, na której znajdziecie sprawdzone auta nowe i używane wyłącznie od autoryzowanych dealerów. Wejdźcie sobie na findcar.pl, na naszą platformę, bo GTI-ki teraz z okazji 50-lecia modelu można wyrwać w naprawdę dobrych pieniądzach. Są u nas takie egzemplarze, które są przecenione o kilkanaście procent i kosztują już w okolicach 150 000 złotych. Jak za hot hatcha to naprawdę dobra cena. Egzemplarze z tym dopiskiem Edition 50, czyli najmocniejsze 325 koni, znajdziecie już w cenie poniżej 180 000 złotych, a już są bardzo dobrze wyposażone, ponieważ w standardzie tutaj dostajecie dokładnie taki zderzak, jak jest w Club Sporcie, czyli delikatnie przebudowany. Ma większe powierzchnie chłodzące, gdzie wpada powietrze, żeby lepiej nam chłodzić silnik. Mamy ten charakterystyczny plaster miodu, nie mamy nigdzie świateł przeciwmgłowych, natomiast mamy już na przykład reflektory ID
IQ, przepraszam, Light i one są też seryjne. Seryjne są wszystkie czarne elementy, jakie widzicie, czyli i tutaj w zderzaku, i na przykład lusterka. Dodatkowo pojawia nam się sporo takich emblematów. Edition 50, o na przykład tutaj na boczkach lusterek, po to, żebyście nawet zerkając w to lusterko mieli świadomość, że jedziecie czymś wyjątkowym. Czarny próg tutaj, czarne dodatkowo wstawki na przykład w tylnym spoilerze, on też jest z Club Sporta, ma czarną listwę i też napis GTI 50 nawiązujący do tej serii. Mamy matowe końcówki wydechu, ale nie w naszym przypadku, bo mamy tutaj również pakiet Performance za 17 tysięcy złotych z kawałkiem i tutaj końcówki zrobił Akrapowicz. Za chwilę wrócimy do tego, co daje nam ten pakiet Performance, bo nie tylko te końcówki. Natomiast w samym Edition 50 bez pakietu Performance mamy takie ładne felgi 18-calowe, które nazywają się Queenstown. Niemniej w wersji Performance są inne te felgi. Tutaj jest ten pakiet Performance, ale felgi celowo zmieniono na te takie typowe wyłącznie do Edition 50. Zawieszenie seryjnie w tej wersji mamy obniżone o 15 mm i adaptacyjne, czyli DCC. A teraz przejdźmy do takiego pakietu Performance, bo tak jak powiedzieliśmy, on daje nam końcówki Akrapa i przebudowany układ wydechowy. On daje nam trochę inną felgę, tu została zmieniona, ale też sportową oponę semi-slick. Ten pakiet oznacza też obniżenie zawieszenia o kolejnych 5 mm i tak jak go tutaj widzicie, to Golf GTI Edition 50 z pakietem Performance jest o równe 2 cm niższy niż każdy inny seryjny Golf nie GTI. Zastosowanie tego sportowego układu wydechowego z końcówkami Akrapa, zastosowanie tych felg, których tutaj nie mamy z wersji Performance kutych i tych opon spowodowało, że samochód z tym dopiskiem Performance jest 25 kg lżejszy niż Edition 50. Czyli oszczędzono na masie 13 kg na kołach i 12 kg na układzie wydechowym. Ale jednocześnie delikatnie zmieniono geometrię kół. Mianowicie mamy tam tak zwany negatyw, czyli koła są pochylone w ten sposób, minus 2 stopnie. I dzięki temu ten samochód Edition 50 z dopiskiem Performance okazał się najszybszym w historii Volkswagenem na torze Nürburgring i objechał nawet Golfa R-kę z napędem na 4 koła. Więc naprawdę historycznie Golfowi się to świetnie udało, pięknie wszystko się ze sobą powiązało i mamy auto, które jest w zasadzie już rarytasem w swojej klasie, bo jak spojrzymy sobie na świat hot hatchy tak zwanych, to nie mamy już Focusa ST, a tym bardziej RS, nie mamy już Megane RS, nie mamy Opla Astry, OPC, nie mamy wielu innych samochodów, a GTI żyło i pewnie żyć będzie, bo legendy Volkswagen raczej nie uśmierci. Czerwony lakier w tym wypadku wymaga dopłaty około 2500 zł, podobnie jak szary, podobnie jak czarny, jest jeszcze taki zielonkawy, ciemna zieleń, można powiedzieć, że to racing green, natomiast ja uważam, że ten kolor naprawdę idealnie się komponuje z tymi przydymionymi reflektorami, z tymi czarnymi elementami, z tymi napisami GTI 50, po prostu pasuje do tego samochodu. Zwróćcie uwagę, że nawet logo wykonano w czerni i szarości, napis oczywiście tradycyjny, tutaj nie kombinowano GTI. Bagażnik, jak na samochód kompaktowy, galancie, tak bym to powiedział. Podwójne dno, więc możemy sobie obniżyć podłogę bagażnika. I jak to sobie obniżyliśmy, to mamy tutaj 374 litry. Troszkę możliwości załadunkowe ograniczać nam będą tutaj wystające plastikowe elementy i tutaj ten delikatnie próg, ale już na pierwszy rzut oka wygląda to naprawdę nieźle. Mamy całkiem spory rękaw na narty, chociaż nie jest dzielona ta kanapa w proporcjach 40-20-40, to zobaczcie, otwór jest bardzo duży, ten, który jest pod podłokietnikiem. Są takie fajne rzeczy, jak na przykład to, że przeniosę sobie nieco wyżej tę podłogę, a chcę zajrzeć tam z tyłu, to mam taką blokadę tej półeczki. Tu mam dostęp do subwoofera. Akurat gdybyśmy go nie mieli, to możemy mieć tutaj jakieś koło dojazdowe przynajmniej, albo sobie zapakować trochę innych gratów. No ale jak to obniżamy, proszę, no tutaj jakieś skromne schoweczki po jednej i po drugiej stronie. 2 haczyki są, oświetlenie też jest. Na rzepy jest apteczka, ale teraz zobaczmy, ile tutaj walizków nam wejdzie. I teraz patrzcie. 1, 2. Brak oczywiście jakiejkolwiek elektryki. O, tu kółeczko nam przeszkadza z tej walizki. Drugie mańkę. Coś odpadło, ale to nieistotne. Zamknęło się, zamknęło się. Tak czy siak, jak na 374 litry, to naprawdę wygląda to całkiem przyzwoicie. Myślę, że
W 4 osoby jadąc, 2+2 rodzina będzie w stanie tutaj się zapakować na jakiś dłuższy weekend albo nawet na tydzień wakacji. Jak potrzebujecie sportowego golfa z dużym bagażnikiem, to niestety GTI w kombi nie ma, ale jest R-ka w kombi, wówczas ma napęd na 4 koła. Nie jest źle, naprawdę praktyczny i ustawny ten bagażnik. Tapicerka, jaką tutaj widzicie, jest standardem, czyli ta klasyczna krateczka Volkswagenowa, ale uzupełniona o zielony pasek, który nawiązuje do specjalnych wersji pierwszej generacji Golfa GTI z lat 70. i 80. Zobaczcie nawet, jak ładnie GTI perforowane, jaki ładny sportowy fotel. Można mieć za dopłatą skórzaną tapicerkę, ale szczerze mówiąc nie brałbym tego. Mamy owszem materiałowy fotel, ale to wszystko bardzo ładnie się komponuje. Jest historycznym, legendarnym nawiązaniem, natomiast w GTI Edition macie oczywiście jeszcze tutaj napis GTI 50. Zobaczcie na pedały, bo są czerwone i hamulca i gazu. I tutaj na kierownicy też macie wstaweczkę GTI 50 i jest kierownica z Alcantary i wróciły nam fizyczne przyciski po liftingu na kierownicę zamiast tych haptycznych. Czerwona niteczka tutaj, fotel świetnie trzyma na boki. Można go jeszcze obniżyć, w moim przypadku tutaj. I zobaczcie, pomimo szklanego dachu, który jest opcją za 5000 zł, ile ja w kompaktowym samochodzie mam miejsca tutaj jeszcze nad głową. Mogę się nawet wyprostować delikatnie, trzeba się tutaj nakręcić, trzeba się napompować wajchą, ale naprawdę nie można mieć absolutnie zastrzeżeń co do przestrzeni tutaj w środku. Jest git, regulowany podłokietnik, wysunąć mogę, obniżyć sobie, to jest to, co w Volkswagenach lubię. Praktyczność i ergonomia ponad wszystko, jeżeli chodzi nawet o fotel, o miejsce, gdzie siedzimy. Do pełni szczęścia w tych fotelach brakuje mi jednej, jedynej rzeczy, mianowicie wysuwanej tej części, żeby sobie lepiej podeprzeć uda, ale i tak nie ma dramatu, to siedzisko jest wystarczająco długie, oparcie fotela jest bardzo wysokie, super trzyma mnie nie tylko tutaj w boczkach, nie tylko na tyłku, ale tutaj w ramionach, zagłówek odpowiednio wyprofilowany, nic mnie tutaj nie upija, nie musi być regulowany, żeby był wygodny. Naprawdę fotele petarda, nie eksperymentowałbym z tymi skórzanymi. No nie jest to rodzinny SUV segmentu C ani D, w związku z czym miejsca, ile mam na kolana, to sami dobrze widzicie, nie muszę tego komentować, ale weźmy pod uwagę, że to jest auto o długości około 420 cm, więc cudów się tutaj nie osiągnie. Ale dla dzieciaków, jak mają do 1,60 m, nie powinny tutaj absolutnie narzekać, nawet wtedy, kiedy tam siedzi jakaś wysoka osoba. Za to praktyczność znowu tej tylnej kanapy na wysokim poziomie. 2 nawiewy, możliwość sterowania temperaturą, więc można powiedzieć, że mamy 3. strefę klimatyzacji, podgrzewane skrajne siedziska. Do tego fajne kieszenie, gdzie mogę sobie umiejscowić choćby telefon, podłączyć do gniazda USB-C i tutaj może mi się ładować. Oczywiście klasyczne kieszenie też są, bo są tutaj na dole oparć tych foteli. Jaskrawe pasy, które są typowe dla wersji GTI 50 Edition, oczywiście fotel też z taką typową krateczką, z materiałowy, natomiast też jest wyprofilowany, zobaczcie, w taki sposób, żeby lepiej przytrzymywał pasażerów siedzących z tyłu, więc nawet tutaj delikatnie czuję, jak mi podpiera. Nad głową wystarczająca ilość miejsca, pomimo tego, że tutaj gdzieś mamy schowaną roletę. Niemniej rzeczywiście, tak jak powiedziałem, do 1,60 m będzie tutaj wygodnie. Im będzie osoba wyższa, tym będzie miała nieco gorzej. Podłokietnik jest dosyć szeroki, uchwyty na kubki jak w Porsche Cayenne za bańkę. Dobrze by było, jakby one były tutaj jednak w ten sposób miejscowane. Natomiast fajne takie detale, że nawet sznureczek do wyciągania tego podłokietnika jest zrobiony z takiej samej krateczki, jaką spotkamy na fotelach. Elementy srebrne w wersji Edition 50 zastąpiono takimi antracytowymi, ciemnymi i ładnie to się komponuje, ładnie wygląda. Jak to w tym segmencie bywa, tutaj pod szybie jest twarde i plastikowe, ale niżej jest lepiej, bo tu mamy wstaweczkę z Alcantary, podłokietnik jest miękki, natomiast to, co lubię, to wykładzinka w bocznych kieszeniach. Tutaj wejdzie nam nawet 1,5 litrowa butelka wody, a nawet jak dzieciak wrzuci tam jakieś graty, jakieś zabawki, to nie będą tak bardzo hałasowały jak w typowych plastikowych wnękach. Z przodu jest nieco lepiej, bo na podszybiu mamy już miękki materiał i to naprawdę fajnej jakości. Znowu mamy tą ładną klameczkę, która bardzo estetycznie wygląda i dosyć drogo, jak się w nią stuka, to
normalnie, nie wiem czy nie jest metalowa, tylko tak galwanizowana w taki fajny sposób, chociaż nie, bo tutaj widzę z wtryskarki jest łączenie, ale naprawdę wygląda bardzo zacnie, bardzo dobrze. Nie wygląda dobrze ta listwa, która jest taka srebrzona i dosyć tandetnie się prezentuje, ale znowu tu mamy alkantarkę, tu mamy miękko, mamy klasyczne przełączniki szyb i lusterek i znowu miękko wyłożoną, znaczy nie tyle miękko, co wykładziną wyłączoną kieszeń i zobaczcie, tu znowu nam wchodzi nawet 2-litrowa wysoka butelka wody i jeszcze zostaje mnóstwo miejsca, bo nawet, o, mogę tam łapę włożyć. Dla weterynarza od zwierząt hodowlanych zarąbiste miejsce. No nie brzmi to spektakularnie, ale takie mamy czasy, GPF-y, katalizatory, wszystko to dławi dźwięki z tych silników. Niemniej jak zaczniecie gmerać pewnie na własną rękę z takim układem wydechowym, to w wersji Performance jeszcze odelżycie ją i jeszcze ten dźwięk będzie głębszy, fajniejszy, łatwiejszy. No dobra, teraz co my mamy tutaj? No znowu mamy ten taki srebrzony materiał. Mam nadzieję, że w konfiguratorze jest coś, na co można go zmienić. Nie wiem, czy nie ma nawet opcji takiego karbonowego tego paska i byłby znacznie ładniejszy i znacznie lepiej by tutaj pasował. Nie pamiętam w tym momencie, bawiłem się wczoraj konfiguratorem, ale tyloma konfiguratorami ostatnio się bawię ze względu na Findcar, że zapraszamy Was na findcar.pl. Po prostu nie pamiętam, ale mamy head-up, mamy cyfrowe zegary, mamy duży ekran multimedialny, mamy wreszcie podświetlane paski do sterowania klimatyzacją, prawy, lewy i pasek do głośności. Niemniej wszystko to jest dotykowe. Tutaj mamy tylko panel z 4 dosłownie przyciskami, które szybko wymuszają nam na przykład tryby jazdy, ewentualnie klimatyzację, w której możemy sobie zmienić tutaj ustawienia, menu parkingowe i menu asystentów jazdy. A, jak to włączyłem, to teraz nie wyłączę. Najpierw to wyłączę i teraz jak to wyłączę, o właśnie, to wchodzę w Assist. Ale same te multimedia działają bardzo dobrze i ja akurat to lubię w Volkswagenach, ponieważ jest tutaj mnóstwo możliwości konfiguracji tego. Konfiguracja na 0%. IDA jest nieskonfigurowana. O Jezu. Witaj, tu możesz szczegółowo, dobrze. Kurde, teraz ustawianie dat i w ogóle, a dajcie mi święty spokój, nie gadam z Idą. Jakbym se kupił takie auto, to może bym poświęcił kwadrans na sprawdzenie wszystkiego. Drugi taki panel, jak tutaj mamy w tym miejscu po lewej stronie i on odpowiada za obsługę światełek, ale też włączanie ogrzewania tylnej szyby albo skierowanie nawiewu na przednią szybę. No i co? I to generalnie byłoby tyle. No oczywiście zegary są konfigurowalne, więc można sobie tutaj zmieniać, można sobie dopasować. Jest też taki tryb GTI, gdzie nam wyświetla wszystko na sportowo, czyli na czerwono. Centralnie mamy obrotomierz, po środku mamy cyfrowe wskazanie prędkości. Prawą, lewą stronę można sobie skonfigurować. Konsola środkowa. No więc, idąc od tyłu, mamy tutaj ładowarkę indukcyjną, ale to ona jest pod klapką i jak telefon jest duży, taki jak telefon, który pożyczyłem od silnego, to ta klapka nie do końca chce się zamknąć, więc lepiej, żeby była po prostu otwarta. Jak tam się ładuje telefon, to nic na nim nie widzicie. Opcja druga, podłączacie go do jednego z gniazd USB-C, które jak siedzicie wysoko, to w ogóle ich nie widać, się zastanawiacie, gdzie tu są gniazda USB-C, ale są tutaj, w tym miejscu, są dosyć szybkie, więc telefon można położyć tu i podpiąć sobie do gniazdka. Dziękuję silny. Tutaj możecie trzymać sobie jakieś drobniejsze przedmioty, na przykład długopis. Nie ma klasycznej wajchy, nie ma klasycznego ręcznego, która by się w GTI przydała, tylko jest wybierak przełożeń i elektryczny ręczny, ale z funkcją hold. Tutaj się to uruchamia, tutaj jest park, a tutaj jest jeden uchwyt na kubek, a w zasadzie dwa. Tylko jeden taki, który można schować, a drugiego schować nie można, ponieważ tylko tutaj mamy takie gumeczki. Jak ten uchwyt mamy schowany, to jest trochę więcej miejsca na graty. O podłokietniku regulowanym już mówiłem. O, tu się znalazł mój telefon. Jest. Sam schowek w podłokietniku jest dosyć malutki, niewielkich rozmiarów. Taki nie za duży, ale coś tam na pewno wejdzie. Solidnie to zrobione, ale tu znowu strasznie dużo piano i to piano z doświadczenia wiem, syfi się, brudzi, każdy pyłek kurzu widać, każde dotknięcie palca, każde przesunięcie tym palcem, a z biegiem czasu nawet niestety się rysuje i to dosyć poważnie. Wystarczy, że jest na nim troszkę kurzu albo jakieś drobinki piachu, przetrzecie szmatką i już są rysy, a z biegiem czasu nawet matowieje. Nie lubię, nie przepadam i wielu producentów już się z tego wycofuje.
więc może w kolejnej generacji Golf i Volkswagen wycofa się również. Niesamowicie wyrywa ten samochód do przodu, powiem wam, chce mu się jechać. W jakim ja trybie jestem? Jestem w trybie komfortowym i wierzcie mi, że tylko zdejmuję nogę z pedału hamulca, a on od razu chce jechać. I to nie tak, że się toczy, tylko brutalnie wręcz rusza do przodu, tylko po zdjęciu nogi z pedału hamulca. No i nawet w tym trybie komfortowym, powiem wam, ten samochód od razu was inaczej nastraja. W sportowych, współczesnych samochodach często jest tak, że tryby Eco i tryb Comfort to są takie tryby, które sprawiają, że samochód jest strasznie leniwy. Często mają mild hybrydy, często mają tryby żeglowania, często wyłączają silnik w ogóle, jak zdejmiecie nogę z pedału gazu, a ten samochód nawet w trybie Eco dodajecie mu delikatnie gazu, a on chce jechać. Od razu się wkręca na 2,5-3 tysiąca obrotów. To jest mega zaskakujące. To jest tak, zobaczcie, naprawdę mu muskam ten pedał gazu, a on zamiast przy 1800 obrotach zmieniać już bieg, to w trybie Eco wskazówka obrotomierza idzie powyżej cyfry 2. Hamuje i on sobie redukuje bieg. Czyli jest w domyślnie niby Eco, ale on jedzie jak w trybie GTI. Swoją drogą, zobaczcie, mamy tutaj tryby Eco, Comfort, Sport, ale jak wejdę w Sport, to jeszcze mogę sobie wrzucić Special i Special to jest tutaj ładnie narysowany Nürburgring i narysowane też jest Nürburgring. I tutaj sobie można pewnie, nic nie przeczytam, bo ze względów bezpieczeństwa zablokował mi możliwość czytania, co tam jest napisane. Jest też oczywiście tryb Individual, który mogę sobie skonfigurować. Zawieszenie DCC, ile ma ustawień? Chyba z 18 tutaj. Oprócz tego oczywiście układ kierowniczy, napęd, dźwięk silnika na zewnątrz i wewnątrz sobie ustawiam. I wiele, wiele innych rzeczy, ale teraz wpadamy... krótka przerwa dla bezpieczeństwa. Obsługa zostanie ponownie odblokowana za kilka sekund. No co za k***stwo. Ależ on jest sztywny. To jest tryb komfortowy? Jaki to jest tryb w takim razie, jak go utwardzę? Plomby wybija. Ja pitole. Jakbym jechał Porsche GT3 RS-em. Jak babcię kocham. Ja, coś niebywałego. No dobra, ale jest różnica i to duża. Jak ten suwaczek sobie ustawiam na komfort, to rzeczywiście względnie dobrze wybiera, ale jak przesuwam go na sport, to robi się to zawieszenie twarde jak granit. Tu jest twarde tylko jak sosnowa deska, a tutaj na końcu jest twarde jak granit. No zdecydowanie charakterystyka zawieszenia sztywna. Jak zamówicie sobie do zwykłego GTI to zawieszenie adaptacyjne DCC, Dynamic Chassis Control, to jednak on będzie bardziej miękki, choćby przez to, że jest nieco wyżej zawieszony. A tutaj mamy samochód, który jest nisko zawieszony, 2 cm niżej niż standardowy Golf i jednak jest to czuć. Ale przyjemnie czuć. Ja to lubię taką charakterystykę. Taki powinien być hot hatch. On powinien być bezkompromisowy. I tutaj pomimo tego, że nawet jedziemy w trybie Eco, to tę bezkompromisowość czuć jak dodaje gazu. Że on nie zaczyna zmieniać biegu przy 1500, 600, 800 obrotów, tylko lubi jak jego wkręca się wyżej. Zobaczcie, teraz mam 1500, dodaję gazu, a on szybko zredukował bieg nawet. A naprawdę to jest takie dodanie gazu na 5, może 10% wciśnięcia pedału gazu. O, teraz wszedł w tryb żeglowania, proszę. I uwaga, kładę nogę na pedale gazu, raz, dwa, i jakieś 2,5 sekundy mijają, może 3, zanim on wyrwie do przodu od momentu, kiedy położyłem nogę na pedale gazu. Ale w trybie komfort już nic takiego nie powinno mieć miejsca. Lekko tylko pracuje bardzo kierownica w tym trybie komfortowym. Oczywiście jak wejdę sobie w sport, no to czuję już większy opór, ale też taki jest wtedy jakby bardziej precyzyjny ten samochód. No i lubi zakręty. Nieważne, czy to są takie zakręty, w które szybciutko wjeżdżacie na skrzyżowaniu, czy są to długie łuki, on bardzo fajnie reaguje, jednak ta zmieniona geometria powoduje, że on jeszcze lepiej w tych zakrętach się trzyma i to spowodowało też, że szybko przejechał Nürburgring. Powiem wam, ten samochód strasznie zachęca do brutalnej jazdy. Nawet jak jedziecie w trybie Eco, na postoju tak dobrze nie brzmi ten tylny wydech, ale pod obciążeniem, jak już zaczynacie jechać, jak już zaczynacie przyspieszać, to te dźwięki są tutaj tak fajne, tak mechaniczne, tak naturalne, że naprawdę was zachęca. Gnieć mnie, posłuchaj sobie, poczuj sobie, jak ja skręcam, jak ja przyspieszam. No,
charakter typowego hot hatcha. I to od momentu ruszenia, nawet jak jesteście w trybie komfortowym. I ja to lubię. Ten Eko rzeczywiście czasami włączy Wam tryb żeglowania. Odradzam korzystanie z niego. W trybie komfortowym jest znacznie przyjemniej i dużo więcej tutaj hot hatchowego charakteru czuć. Natomiast nawet jak jadę teraz po względnie dobrej drodze, to czuję, że zawieszenie jest dosyć sztywne. Najmniej licuje mi z tymi wszystkimi doznaniami ten lekko pracujący układ kierowniczy. Można temu zaradzić, wchodząc sobie w tryb manual, zawieszenie komfortowe, układ kierowniczy w sporcie, napęd zróbmy sobie w komforcie, dźwięk na zewnątrz zróbmy w sporcie, w środku eko, no, cała reszta jest bez znaczenia, bo to asystent świateł, aktywny tempomat i klimatyzacja. To, co powiem Wam, mi się nie do końca podoba, to to, że te napisy GTI 50, na przykład na lusterkach, to jest ordynarna naklejka. I to nawet nie taka, że każda z tych literek i z tych cyferek jest oddzielnie naklejona, tylko to jest po prostu całościowo naklejka. No można było to przynajmniej pomalować, trysnąć lakierem. To samo tyczy się tych naklejek na lotce z tyłu, nad spoilerem, nad klapą bagażnika. Tam też jest to tak ordynarnie naklejone. Na szczęście progi w drzwiach są indywidualne i tam już jest to wymalowane. Na szczęście tutaj też nie jest to naklejone, tylko tutaj już chciało im się to namalować, chociaż ta 50 nie jest pomalowana w wysokiej jakości. No teraz jak tu siedzę, to czuję, że ciutkę mi brakuje tego podparcia na uda i jednocześnie nie mogę zrobić sobie w żaden sposób kołyski z tego fotela. Więc wolałbym, żeby nieco lepiej podpierało mi uda, ale ogólnie siedzę dosyć nisko, jest mi bardzo wygodnie i fotel przede wszystkim ma świetną regulację w połączeniu z wszechstronną regulacją kierownicy, bo ją da się wysoko wysunąć, ma też duży zakres regulacji góra-dół, naprawdę można tu znaleźć fajną pozycję. Samo koło kierownicy mogłoby być ciutkę mniejsze, mogłoby mieć ciut mniejszą średnicę, bo jest dosyć duże, ale za to jest przyjemny materiał na nim, taka alkantarka, chociaż Volkswagen nie nazywa tego alkantarką. No bardzo podoba mi się spontaniczność tego silnika tutaj i całego układu napędowego. Jemu się chce. Naprawdę są czasami samochody, które mają po 500 koni, ale przez to, że są elektroniką zdławione, to w trybie Eco i Comfort im się nie chce, sprawiają wrażenie ospałych. Często mówimy, że mamy dwa auta w jednym, bo jest bardzo szybkie w trybie sportowym, w trybie komfortowym i w trybie Eco jest normalnym autem. A tutaj temu autu nawet w trybie komfortowym po prostu się chce. Delikatnie dodaje mu gazu, on szybciutko wchodzi sobie na obroty, szybciutko redukuje i te konie są pełne takie życia, jakby cały czas były w zagrodzie i cały czas gotowe. Jakby tam wokół ogrodzenia latały i wypuść nas, my chcemy więcej. To trochę mam takie wrażenie w tym samochodzie, że tak jest. I jest to przyjemne wrażenie. W innym aucie pewnie bym to skrytykował, ale tu mamy GTI, klasycznego hot hatcha, a ja uwielbiam lekko narowiste hot hatche, bo takie one powinny być. Po to się kupuje taki samochód. I tutaj jest to czuć. Nawet sygnały takie ostrzegawcze, które wydaje to auto z siebie, jak nie patrzycie na drogę, albo jak wjeżdżacie w teren zabudowany i zamiast 50 macie 52, to są one takie symboliczne i delikatne. Nawet powiem Wam, jadę i nie chce mi się wyłączać tego całego ustrojstwa, które odpowiada za sczytywanie znaków i dawanie Wam informacji, kiedy przekraczacie tę prędkość, bo nie przeszkadza to, nie irytuje, nie wkurza, jest i nie zwracacie za bardzo na to uwagi. Łopatki do zmiany przełożeń mogłyby być większe takie wiecie, uszy wystające, że nawet jak mam wyżej ręce, to jestem w stanie tą łopatką zmienić przełożenie. Tutaj są tak schowane za ramionami kierownicy i tylko widzicie minusik i widzicie plusik, ale kliknięcie mają, są plastikowe, ależ ten samochód chce jechać, ja pierniczę. Niewielka jest różnica, powiem Wam, w dźwiękach. Kiedy mamy ustawiony ten dźwięk tutaj na Eco, tutaj mamy powiedzmy na Comfort i zobaczmy różnicę. Dobra, a teraz weźmy Sport i tutaj też zróbmy Sport. Taka prawie niezauważalna tutaj z punktu widzenia, a w zasadzie słyszenia kierowcy jest ta różnica, natomiast na pewno w trybie sportowym słychać delikatne pop-upy tam z tyłu, z wydechu. Takie wiecie, jak bąki po grochówce puszczane pod kołdrą wieczorem w sypialni. To jest mniej więcej taki dźwięk.
A jak chcecie wyłączyć te systemy, na przykład asystenta pasa ruchu, na przykład asystenta znaków drogowych i na przykład ostrzeżenie o tym, że nie patrzycie przed siebie czy na drogę, tylko spoglądacie gdzieś z boku, na przykład w kamerę, bo opowiadacie widzom o samochodzie, to możecie zrobić to w bardzo prosty sposób. Mianowicie cyk, 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 cyk. Wszystko zrobione. Easy. Niebywałe jest to, jak ta ośka na suchej nawierzchni trzyma się w zakrętach. I czuć to już jest nawet na rondach. Oczywiście mamy tutaj elektroniczną szperę, standardowo na przedniej osi, która dba o to, żeby nie połamać Wam kciuków albo nadgarstków, jak będziecie przyspieszali, czy to na prostej, czy to na zakręcie i tam na przednią oś będzie trafiało 325 koni. Ale jeżeli chodzi o prowadzenie, powiem Wam, ja pierniczę, jak ten samochód. O, ja nie mogę. I w dodatku przy ujęciu gazu on się robi nadsterowny. O ja! Jaki czad! Ależ on idzie po zakrętach. Kurde! No nic, tylko go zabierać, powiem Wam, na tor. Taki nawet nie Silesia Ring, tylko taki krótszy do zabawy, na przykład na tor Łódź albo Jastrząb i będzie petarda. W okolicach 67 dB na asfaltowej nawierzchni i w okolice 70 dB na betonowej nawierzchni. Nie są to najlepsze wyniki i słychać tutaj przede wszystkim szum opon na tej nawierzchni betonowej. Na asfalcie jest trochę lepiej, ale generalnie nawet muszę delikatnie podnosić głos, żeby Wam wszystko mówić. I to nie są hałasy wynikające z opływu powietrza, to nie są też hałasy uciążliwe, bo ich częstotliwość jest taka, że nie powodują, że krwawią Wam uszy. Niemniej jest jak no w hot hatchu. Stosunkowo głośno, na pewno głośniej niż w zwykłym Golfie, ale nie traktujmy tego jako wady. Natomiast teraz, jak sobie lecę, 127 mam na liczniku, silnik ma 2200 obrotów, to ani nie słyszę tego silnika, ani nie słyszę tego wydechu. Przy takiej stabilnej jeździe brzmi to jak w Golfie. Cały czas tam 120 parę na godzinę. Średnie zużycie paliwa 6,3 litra. 6,3 litra to oznacza, że jak pojedziecie sobie ekspresówką taką prędkością gdzieś dalej, to 50-litrowy zbiornik paliwa wystarczy Wam na jakieś 800 km. Objedziecie z południa na północ Polski na jednym baku. Oczywiście, jak zaczniecie tutaj szaleć, to zużycie paliwa bardzo szybko będzie dwucyfrowe. To będzie powyżej dychy, nawet 12, nawet 13, bo ten samochód lubi spokojną, stabilną jazdę, wtedy pali bardzo mało. Jak tylko prawą nogą pobudzacie do życia te 325 koni, to one swoje wciągnąć potrafią. Ale i tak naprawdę przy stabilnej, normalnej, codziennej jeździe w trybie eko, którego nie używacie, czyli w trybie komfort, zalecam, to i tak będzie 7-8 litrów przy normalnej jeździe bez szaleństw. Jak pojedziecie na tor, no to wiadomo, zabawa pełną gębą i powiem Wam, że ma tak fajną nadsterowną charakterystykę ten samochód w momencie, kiedy zmieniacie mu kierunek albo odejmujecie gazu, a przednia tak dobrze się klei na wierzchni, że będziecie mieli kupę frajdy. Tylko zobaczymy jeszcze, jak to przyspiesza, bo wiemy dobrze, że z ośkami jest to spory problem. 4000 obrotów, nieźle. Ale ładnie go zdławiło, mimo że mam wyłączony, to powiem Wam, taki delikatny uślizg dostały koła, ale nie włączył tego systemu kontroli trakcji, tylko tak jakby zareagował tą szperą. Kurde, zobaczcie. Widzisz? 5,28. Ośka 5,28. Ale przez to, że mamy tam tę szperę, to zobaczcie, średnica zawracania jest kolosalna. 4000 obrotów. Ależ on potem oddaje moc niesamowicie. Zero szarpnięcia na kierownicy i to jest też plus. 5,29. 5,3 sekundy. Jak niewiele brakuje do przełamania granicy 5 sekund. Nieźle to dopracowali. No powiem Wam pod względem, ale jeszcze na jedną rzecz zwróćcie uwagę, że zazwyczaj samochody z przednim napędem podczas takiego ostrego przyspieszania, z takiego startu od zera, lubią szarpnąć kierownicą, nie? To teraz uwaga, będę tutaj oczywiście dla porządku trzymał jednym paluszkiem, ale spójrzcie.
Niesamowite, co? Wow! Volkswagen. Wow! I powiecie, że oczywiście za te pieniądze lepiej kupić Golfa R, który ma napęd na 4 koła. No powiem wam, nie wiem. Nie wiem. Ten samochód jest tak dziki, tak fajnie hot-hatchowy, tak agresywny, tak zachęcający do sportowej jazdy. Ta przednia szpera tak dobrze tu działa. Ma taką fajną tendencję do rzucenia tyłeczkiem w momencie, kiedy w zakręcie odejmiecie gazu, że wierzę w to, że w dobrych warunkach będzie potrafił R-kę opierdzielić na torze. Może nie jak będzie mokro, ale na suchej nawierzchni, zresztą świetnym tego dowodem jest to, jaki wynik osiągnął na Nürburgringu. To przez to, że w performance'ie mamy odelżony samochód, przez to, że jeszcze obniżone zawieszenie, a przede wszystkim przez to, że mamy delikatny negatyw na kołach, no to poszedł szybciej niż R-ka na Nürburgringu, która przecież też ma ile? 333 konie? No to ten samochód 325, tylko jest lżejszy. Więc myślę, że przez to, że jest lżejszy, to na przykład 100-200 będzie w stanie już zrobić szybciej niż robi to Golf R. Volkswagen na 50-lecie Golfa GTI zbudował zarąbisty wóz. Naprawdę zarąbisty. Uwielbiam testować i opowiadać wam o takich samochodach, bo są jakieś. Bo tutaj czuję mechanikę tego samochodu, bo jest hot hatchem z krwi i kości, takim jakimi te hot hatche były 10, 15, 20 lat temu, a dzisiaj wiele z tych sportowych samochodów jest tak zdławiona elektroniką, tak gdzieś tam stłamszona, że w trybach Eco, Comfort i Normal to są normalne samochody, w trybie Sport i Sport Plus owszem uwalniają z siebie całą moc, ale też brakuje im dzikości, agresywności, nieprzewidywalności, a tutaj to wszystko macie i czujecie, że od was wiele zależy. I ten samochód was cieszy od momentu, kiedy zasiądziecie za jego kierownicą, poprzez momenty, kiedy sobie odpuszczacie gaz w zakrętach, a skończywszy na zabawach torowych. Po prostu chcę nim się jeździć i japa się cieszy. Wkurzają mnie tylko te wszystkie GTI 50. Patrzę na to i się zastanawiam, jak ktoś mógł do tego w ogóle dopuścić, żeby tak chamską, ordynarną naklejkę nakleić na tych lusterkach. Pierwsze, co bym zrobił, to pozdejmował. I jeżeli chciałbym mieć coś takiego, takie emblemaciki, które skądinąd są fajne, ponieważ pokazują, że macie jakiś wyjątkowy model, to oddałbym to do jakiegoś chirurga naczyniowego albo zegarmistrza, który precyzyjnie by mi to wszystko wymalował taką samą czcionką. I to nie tylko w tych miejscach, ale też gdzieś tam na czarnych elementach z przodu na zderzaku, zdjął te naklejki z tej lotki tam z tyłu i też to ładnie wymalował, żeby to nie wiało taką tandetą, jaką wieje i pachnie w tym momencie. Bo auto samo w sobie naprawdę zasługuje na naprawdę zajebista robota i piękny sposób, by uczcić pół wieku istnienia Golfa GTI. I pomyślcie, że kiedyś mogło się skończyć na tych 5000 egzemplarzy.